Ciężko mi sobie wyobrazić lidera, który nie będzie spotykał się 1 na 1 ze swoimi podwładnymi. No to jeżeli go przegadacie, to właściwie nic z tego nie będzie, on może się nie odezwać, a to chyba to nie o to chodzi. Nie wpadnijcie w tę pułapkę, bo się okaże, że Bardzo fajne pytanie, które możecie sobie zapisać, zapamiętać i zastosować w momencie, kiedy to wy będziecie chcieli uzyskać feedback od swoich ludzi. I to pytanie brzmi: najbardziej problematyczne tematy wychodzą pod koniec spotkania. omawia się to, co trzeba, wychodzimy, następne spotkanie, idziemy dalej. Pomysł na wstęp to bardzo dobrze, że masz pomysł na wstęp. Dobre pomysły zawsze w cenie. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rykowski. Paweł, jak pamiętasz, ostatnio rozmawialiśmy w gronie team liderów na temat takich oczekiwań w stosunku do team lidera. Jakie oczekiwania w stosunku do team lidera ma jego przełożony, jego podwładni. No i tam było bardzo dużo różnych takich obszarów, chociażby o tym, że team lider powinien wiedzieć, co się dzieje u jego podwładnych, jak się czują. No przydałoby się, nie? Właśnie, ale też powinien planować ich plany rozwoju, powinien wiedzieć, co się dzieje w zespole, powinien wspierać w kwestiach związanych z jakimkolwiek wsparciem, które jest potrzebne i oczywiście lista jest bardzo długa. I w pewnym momencie jeden z kolegów powiedział, że trzeba by też na taką listę oczekiwań wpisać spotkania 1 na 1. I zaczęliśmy dyskutować na ten temat, czy te spotkania 1 na 1 to jest faktycznie takie oczekiwanie w stosunku do team lidera, czy nie. Doszliśmy do wniosku, że to jest bardziej takie narzędzie, ale tych wszystkich oczekiwań, o których wspomniałem, nie da się osiągnąć w inny sposób niż poprzez spotkania 1 na 1. Więc to jest narzędzie, które jest konieczne, jest wymagane. Ciężko mi sobie wyobrazić lidera, który nie będzie spotykał się 1 na 1 ze swoimi podwładnymi. No bo to jest podstawowe narzędzie, no bo zobaczcie, jeżeli jesteśmy liderem, no to liderem jesteśmy z jakiegoś powodu, więc ktoś za nami idzie, przewodzimy tym ludziom, więc teraz jeżeli z nimi nie rozmawiamy, no to siłą rzeczy przecież nigdzie nie pójdą za nami. Możecie zrobić taki test, jeżeli się zastanawiacie albo nie stosujecie spotkań na 1, nie spotykacie się z ludźmi, to zróbcie taki test, na przykład, nie wiem, przestańcie się odzywać do swoich najlepszych kumpli, czy do żony to może nie polecam, ale na jakiś czas, nie wiem, tydzień, 2 tygodnie, po prostu się nie odzywajcie w ogóle i zobaczcie, co się stanie z tą relacją. Te spotkania 1 na 1 to jest temat, który poruszyliśmy w naszym pierwszym odcinku i tam też dodaliśmy specjalne materiały, o których jeszcze powiemy. No i stwierdziliśmy, że warto wrócić do tego tematu i o tym porozmawiać. Ja pamiętam, gdy byłem początkującym team liderem, to nie spotykałem się 1 na 1, bo wydawało mi się, że jeżeli spotykamy się w zespole, w grupie i rozmawiamy o różnych rzeczach, to już wystarczy. Teraz ciężko mi sobie to wyobrazić, jak w ogóle udawało mi się wtedy z tymi ludźmi współpracować, bo ta relacja pomiędzy członkiem twojego zespołu a tobą to jest jedna z takich podstawowych rzeczy, prawda? To jest taki fundament, który buduje. Jest kilka kwestii, które tutaj poruszymy. Czyli po co w ogóle się spotykać? Co powinno się dziać na takich rozmowach 1 na 1? Jak często? Bo też różne ludzie mogą mieć preferencje. I do czego w ogóle te rozmowy służą? Jak ty często spotykasz się ze swoimi ludźmi? Ze swoimi ludźmi się spotykam raz na 2 tygodnie. Widzimy się raz na 2 tygodnie na średnio tak 45 minut, ale mamy zablokowane w kalendarzu godzinę. I to też jest istotne i już do takiej mechaniki to pewnie to rozszerzymy trochę dalej, ale już taką rzecz na samym początku można powiedzieć, że musicie sobie zablokować dużo czasu, nawet więcej niż planujecie, bo są osoby, które wiadomo się rozgadają, są osoby, które właściwie po 15 minutach macie już wszystko ogarnięte, dogadane, że jest git i nie ma w sumie za bardzo też o czym gadać, to jest ok. Ale musicie też pamiętać, że tego czasu zawsze lepiej mieć więcej niż mniej, bo z reguły najciekawsze rzeczy na tych spotkaniach wychodzą właśnie na koniec i jeżeli wy macie teraz, nie wiem, spotkanie po spotkaniu, nie macie przerwy, no to się okazuje, że dostajecie bombę jakąś na koniec, a czasu brak. Najciekawsze albo najtrudniejsze, to pogadajmy trochę o tej mechanice. To prawda, te najciekawsze, najtrudniejsze, najbardziej problematyczne tematy wychodzą pod koniec spotkania. No i wtedy masz 2 wyjścia, albo powiedzieć sorry, mam kolejne spotkanie, pogadamy kiedy indziej, co nie jest najlepszym rozwiązaniem, albo twój kalendarz idzie do kosza. Więc to jest dobre, żeby faktycznie mieć zaplanowane trochę więcej czasu.
zawsze można... Tak, zawsze można skrócić, Skończyć, zawsze tak, możecie to skrócić, no ciężej to rozciągnąć, zwłaszcza jeżeli macie właśnie spotkanie za spotkaniem, no to się po prostu nie da. Natomiast dobrze jest też dostosować do preferencji tej osoby, z którą się spotykasz. Czyli niektórzy wolą mieć no na przykład właśnie te 45 minut co tydzień, a niektórzy, ja też to praktykuję z niektórymi osobami, że mamy pół godziny 3 razy w miesiącu i raz w miesiącu mamy godzinę. I wtedy wiemy, że takie grubsze tematy, które no nie są pilne, ale są właśnie rozwojowe, czy tak, żeby sobie właśnie pogadać tak bardziej strategicznie, no to mamy na to dłuższe spotkanie, to też jest jakaś możliwość. Tu jest taki haczyk, jeżeli chodzi o częstotliwość spotkań. Są takie osoby, które no, uważają, że nie muszą się spotykać 1 na 1, zupełnie do niczego jest to niepotrzebne. Nie wpadnijcie w tę pułapkę, bo się okaże, że właśnie z takim deweloperem, który wam tak powiedział, będziecie się spotykać raz na 2 miesiące, bo on stwierdził, że częściej nie potrzebuje. No to nie jest dobry pomysł. Trzeba czymś takim zarządzić. To jest bardzo zły pomysł, bo to jest właśnie to, od czego zaczęliśmy, czyli wasza relacja po prostu się rozpadnie automatycznie i naturalnie, no bo jeżeli nie będziecie ze sobą rozmawiać, a będziecie rozmawiać tylko o pracy, się statusować, no to naprawdę współpraca na dłuższą metę będzie ciężka. Tutaj jeszcze warto zahaczyć o to, co mówiliśmy w kontekście Task Relevant Maturity, czyli tej częstotliwości w stopniu zaawansowania danej osoby. Czyli wiadomo, że jeżeli ktoś jest nowy, ktoś jest juniorem albo dopiero zaczyna, albo coś się dzieje, no to wiadomo, że te spotkania 1 na 1 muszą być po prostu częstsze. Czyli na przykład można zrobić tak, że jeżeli jest potrzeba, no wiadomo, jak ktoś przychodzi nowy, no to jest onboarding, czyli właściwie one-on-one codziennie, albo nawet kilka razy dziennie. Później to można przejść do takich spotkań cotygodniowych. I ja uważam, na przykład u mnie się bardzo dobrze sprawdza z ludźmi, no u mnie większość zespołu już no, pracujemy razem przez już dobre kilka lat, kilka osób też nowych, które już są po tym okresie wdrożeniowym, no to te 2 tygodnie nam się bardzo dobrze sprawdzają, nie? Zwłaszcza, że działamy tutaj, jeżeli coś się dzieje, to i tak wyciągamy to właśnie po stronie zespołu, czy jakby rozmawiamy o tym na bieżąco, albo po prostu ludzie piszą do mnie bezpośrednio, jeżeli jest jakaś tam sytuacja i to jest też jak najbardziej okej. Ale to 2 tygodnie to jest taki akurat termin z mojej perspektywy, który nie jest jakby ani za często, ani właśnie nie jest taki rozwleczony. Bo jak będzie taki rozwleczony, że spotkamy się raz na miesiąc, no to jeżeli coś się u tej osoby dzieje, to możesz tego nawet nie zauważyć, a wtedy też może być taki odbiór z drugiej strony, że w sumie no to ja mam problem, ale to nie ma o czym gadać, bo my tutaj pracujemy, wszystkie spotkania są statusowe i to też jest kwestia, dlaczego warto spotykać się właśnie 1 na 1, no bo zwłaszcza teraz, nie? Kiedy pracujemy zdalnie, każde spotkanie ma tytuł, ma agendę, o tym też rozmawialiśmy w odcinku o kalendarzu, jak te spotkania dobrze robić i nie marnować czasu ludzi. No ale przez to brakuje jakby przestrzeni na budowanie tej relacji, na rozmowę, prawda? No właśnie, to jest ważna rzecz, że spotkanie 1 na 1 to nie jest statusowanie się. Wiadomo, że czasem warto porozmawiać o jakichś kluczowych projektach czy ważnych problemach. Tutaj zwłaszcza z tymi osobami, które potrzebują więcej wsparcia, gdzie trzeba je prowadzić w jakichś sprawach, to wiadomo, że to jest takie trochę statusowanie. Ale jednak te spotkania 1 na 1 to powinna być rozmowa, po pierwsze nawiązująca relacje. Niekoniecznie to musi być rozmowa o tym, gdzie się było na wakacjach, czy tego typu rzeczy, bo nie wszyscy to lubią. To też jest tak, że niektórzy lubią bardziej, jak się rozmawia o ich życiu prywatnym, niektórzy mniej. To też zależy od charakteru danej osoby, czy profilu, o czym rozmawialiśmy. Ale jednak tutaj można porozmawiać właśnie o takich rzeczach bardziej niezwiązanych z projektami, czyli o rozwoju, o tym, co tej osobie się podoba, co się nie podoba. Do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast z tych kwestii organizacyjnych, moim zdaniem jeszcze jedna ważna sprawa, czyli ty jako menedżer zasadniczo nie powinieneś odwoływać tych spotkań. Możesz przełożyć z jakiejś przyczyny, no wiadomo, że jeżeli jesteś na Europie, możesz odwołać, ale raczej nie powinieneś odwoływać mówiąc, no nie mam dzisiaj nic do przegadania, to odwołujemy to spotkanie. To jest twój obowiązek w stosunku do twojego podwładnego, żeby mieć dla tej osoby czas, żeby ona się czuła bezpiecznie, że może po prostu przyjść, może z tobą pogadać i to jest coś niepodważalnego. Znam takie sytuacje z opowieści znajomych, którzy mają szefa, który cały czas odwołuje 1 na 1 i właściwie od miesiąca czy 2 się z nim nie widzieli. No to jest dokładnie to samo. Ta relacja ulega degradacji. Czasami po prostu nie można załatwić pewnych spraw. Też nie wszystkie sprawy są projektowe. Pracujemy właśnie w takich projektowych, jakieś tam załatwiamy sprawy, a są takie sytuacje, kiedy chce się pogadać. I też jest tak, że czasem chcesz pogadać o czymś ważnym dla siebie. Po 3 tygodniach
to już wyblaknie w pamięci, to już nie będzie takie ważne i no, uleci taka możliwość nawiązania relacji, wyjaśnienia jakichś problemów, porozmawiania o czymś, co jest ważne. No tak, a do tego to też nie jest nic fajnego, jakby zbieranie tych notatek, zbieranie tematów, które są na długo, zwłaszcza w kontekście przełożonym, no bo jeżeli ty jako lider masz swoich ludzi, no to jest jakby twój obowiązek, żeby o tych ludzi zadbać, no ale jeżeli teraz patrzymy na relacje ty i twój przełożony, czyli menadżer na przykład działu, team manager, który ma kilka zespołów pod sobą i tych ludzi tak naprawdę już ma tam kilkadziesiąt czy kilkaset tak naprawdę w całym powiedzmy, swoim zespole, no to jest też istotne, żebyś ty się przypominał po prostu. Jeżeli na przykład jest ta sytuacja, nie? Co ty mówisz, że właśnie że przełożony odwołuje, bo ciągle coś wybucha, coś jest pilnego, no to warto wtedy też wziąć sprawy w swoje ręce i po prostu porozmawiać, dobra, słuchaj, może termin znajdźmy inny. Jeżeli mamy termin w kalendarzu, na przykład, nie wiem, środa 14 i ciągle w środę o 14 coś wybucha, no to poszukajmy innego terminu, gdzie po prostu nic nie będzie wybuchać i gdzie będzie można spokojnie porozmawiać. No właśnie, teraz trochę odwróciliśmy rolę, bo zaczęliśmy od tego, że my jako menedżerowie mamy obowiązek wobec naszych ludzi, żeby się z nimi spotykać 1 na 1, ale tutaj też poruszyłeś kwestię tego, że my, każdy z nas, albo większość z nas też ma swoich szefów i my też musimy zarządzić tą relacją. I to też jest ważne, że te rozmowy 1 na 1, no to często jest taka jedna z niewielu sytuacji, kiedy możesz nawiązać tę relację, kiedy możesz po prostu pochwalić się czymś, co zrobiłeś fajnego. No po prostu pogadać z osobą, która decyduje o twojej podwyżce i która jest twoim przełożonym, więc też trzeba o to walczyć i jeżeli nie macie zwyczaju ze swoim szefem, ze swoją szefową spotkań 1 na 1, warto coś takiego zaproponować. No zdecydowanie, no bo to jest właściwie to jedyne spotkanie bez agendy i teraz właśnie bo do tego też możemy przejść, jeżeli chodzi o agendę, bo są osoby, które na przykład lubią mieć spotkanie ustrukturyzowane, czyli mieć plan na spotkanie 1 na 1. Co tak naprawdę z tego, co ty wyszedłeś, że to jest właśnie twój czas dla drugiego człowieka, więc teraz wiadomo, może być jakiś tam plan, jakaś taka agenda zgrubna, ale tam musi być w każdym tym spotkaniu przestrzeń na to po prostu, żeby pogadać. Właśnie, bo przez to, że teraz właśnie jak pracujemy, zwłaszcza w tej pracy zdalnej, no to tej przestrzeni nie ma. Wszystko ma właśnie swoją ramę, swoją agendę, swój temat. Omawia się to, co trzeba, wychodzimy, następne spotkanie, idziemy dalej. A chodzi o to właśnie, żeby ta przestrzeń była, bo kiedy ta przestrzeń właśnie się pojawia i pojawia się cisza, czyli na zasadzie, dobra, mamy tematy przegadane, czy mamy coś jeszcze? Nie wiem, no dobra, to w ogóle to może pogadajmy po prostu, co tam u ciebie, jak tam żyjesz, bo to dużo lepiej od tego zacząć, niż na tym skończyć, mówiąc szczerze. I wtedy pojawiają się jakieś takie tematy na zasadzie, komuś tak przyjdzie do głowy, kurczę, a mnie na przykład boli to, albo właśnie wyciągnie to, co go boli w danej chwili, albo mu nie pasuje, albo właśnie mu pasuje i chce tego więcej. No właśnie, ostatnio czytałem artykuł, nie zalinkujemy do niego, w którym autorka proponowała, żeby spotkania 1 na 1 są ważne i żeby przed spotkaniem 1 na 1 wysyłać w Wordzie taki kwestionariusz, gdzie będą różne pytania i ta osoba, z którą się spotykasz, powypełnia to, żebyście już byli przygotowani na rozmowę i po prostu potem na rozmowę 1 na 1 przechodzicie przez te kolejne punkty tego kwestionariusza. Nie zalinkujemy do tego. Nie, zdecydowanie. Więc oczywiście też tak robimy z naszymi ludźmi, że mamy tam w OneNote notatki i wpisujemy sobie jakieś rzeczy, które nie są pilne, mogą poczekać do spotkania 1 na 1, ale chcemy przegadać i to jest jakaś tam agenda. Natomiast to nie jest całość tego, bo zdarzają się takie osoby i to jest bardzo popularne. W Wealth Dynamic to będą lordowie, tak? Z którymi przegadasz właśnie jakieś sprawy projektowe i potem, i co dalej? No nic, już załatwione, możemy kończyć. A to jest właśnie ten moment, kiedy ty jako przełożony możesz, albo nawet powinieneś się pokusić o to, żeby trochę tę rozmowę rozruszać. Dlaczego? Bo wtedy możesz się dowiedzieć, co o takiej osobie słychać, jakie ma problemy. Możesz się dużo dowiedzieć o tym, co w zespole się dzieje, bo nie oszukujmy się na spotkaniach, zwłaszcza teraz, jeżeli wszyscy jesteśmy online i właściwie te osoby są małą ramką i czasami nie zawsze z wideo, to nie widać tej takiej, nie ma takiej dynamiki jak w biurze, więc to jest ten moment, kiedy możesz się dużo dowiedzieć o tym, co się dzieje w zespole, jak danej osobie się pracuje z konkretnymi osobami, może jakieś konflikty między zespołami, może ta osoba ma jakieś problemy z pracą, więc tutaj warto zadawać takie pytania.
Tutaj w materiałach dodatkowych, gdy zapiszecie się na newsletter, wysyłamy taką listę właśnie proponowanych pytań. Z tym, że od razu zaznaczę, nie róbcie ze swoich spotkań 1 na 1 przesłuchania, gdzie idziecie po liście. To powinna być raczej rozmowa, w której jesteście szczerze zainteresowani, prawda? A z drugiej strony też ta osoba, z którą się spotykacie, też powinna zadawać pytania i to jest bardzo wartościowe. Ja bardziej się cieszę ze spotkania, na którym mogę odpowiadać na pytania, niż ja jestem tą osobą, która zadaje pytania. To jest świetne, co mówisz, bo z reguły mamy tendencję do tego, żeby po prostu gadać, a to jest właśnie czas, spotkanie 1 na 1 to jest czas na to, żeby słuchać. Czyli wy siłą rzeczy musicie po prostu zagryźć zęby, zagryźć język, jeżeli jesteście osobami, które właśnie gadają i nawijają cały czas i mogą przegadać takie spotkanie, to jest najgorsze, co możecie zrobić. No bo jeżeli wy jesteście osobą taką bardziej ekstrawertyczną albo taką gadatliwą i rozmawiacie, macie spotkanie 1 na 1 z członkiem zespołu, który jest takim typowym nerdem, deweloperem, którego wyrwano z piwnicy, no to jeżeli go przegadacie, to właściwie nic z tego nie będzie, on może się nie odezwać, a to chyba to nie o to chodzi. Jedną z rzeczy, które ja lubię robić, to takie coś, co nazywam spotkania tematyczne, czyli w danym tygodniu interesuje mnie jakiś konkretny temat. I wtedy mam spotkania 1 na 1 z osobami, z którymi pracuję i z każdą rozmawiam właśnie na jakiś temat, który jest dla mnie ważny, dla tych osób też. I wtedy mam pewność, że zebrałem ze wszystkich zespołów informacje na jakiś temat. To nie musi być coś projektowego, to może być właśnie kwestia związana z jakimiś planami rozwoju, z jakimiś kwestiami strategicznymi. Więc to też jest coś takiego, co powiedzmy wzbogaca ten plan rozmowy i o czym warto w ten sposób rozmawiać. Kolejna rzecz, którą warto poruszać raz na jakiś czas, to jest właśnie ten rozwój. Rozmawialiśmy o learning planach i jeżeli ktoś ma learning plan, damy linka do odcinka na ten temat, to wtedy na każdym spotkaniu warto się dowiedzieć, co się dzieje z tym learning planem. Czy ja wiem, czy na każdym? Ja na przykład robię tak, że to jest zawsze pierwsze spotkanie danego miesiąca. Czyli teraz zaczęliśmy grudzień, kiedy to nagrywamy, to jest 7 grudnia. No i pierwsze spotkania, które właśnie miałem z ludźmi z zespołu, no to właśnie otwieramy sobie ten learning plan, patrzymy, co zrobiliśmy, gdzie jesteśmy, co idzie dobrze, co idzie źle, może coś warto usunąć, no ale to wszystko znajdziecie tutaj w tym odcinku o learning planie, bo tam dokładnie szczegółowo żeśmy to omówili. To też zależy od tej dojrzałości, bo jeżeli to jest junior, który pracuje nad tym, żeby wejść na poziom mida, no to będzie potrzebował tego wsparcia częściej. Tak. Jeżeli to jest senior, który ma swój projekt, ma jakąś tam ścieżkę, no to wiadomo, że nie będzie potrzebował tak częstego wsparcia i to też zależy właśnie od tego Task Relevant Maturity, gdzie w różny sposób należy wspierać osoby na różnych poziomach dojrzałości. O tym rozmawialiśmy i też zalinkujemy Wam ten odcinek. Warto go zobaczyć. Tak, czyli podsumowując, to zależy. To jest najlepsze podsumowanie. Ważną rzeczą jest takie pierwsze spotkanie 1 na 1, prawda? I takie pierwsze spotkanie 1 na 1, no to jest w kilku przypadkach. Pierwsze, jeżeli jesteśmy awansowani i przejmujemy zespół. To jest jedna sytuacja. Czy też przychodzimy do nowej firmy, gdzie po prostu zespół w jakiś sposób jest nam przydzielony. No ale też sytuacja, w której niektórzy z Was mogą się znaleźć, czyli że nie robiliście do tej pory spotkań 1 na 1. To jest chyba nawet trudniejsza, prawda? Jest dużo trudniejsze, no bo wchodzisz na zupełnie nieznany obszar. No właśnie i pamiętam jak ja, tak jak wspomniałem, nie robiłem tych spotkań 1 na 1, kiedy zacząłem je robić, no to było mi tak ciężko się przemóc, żeby powiedzieć, dobra, od teraz spotykamy się raz na tydzień. To jest coś ciężkiego i dlatego też warto wtedy, żeby jakoś wystartować. Zastanówmy się, jakie są takie dobre pytania na spotkania 1 na 1. Pierwsze takie. Pierwsza rzecz, o której powiedzieliśmy, to właśnie jak często chciałabyś się spotykać. Nie znaczy, że musicie tak się do tego dostosować w 100%. Słyszałem właśnie takie odpowiedzi, że ktoś mi powiedział raz na miesiąc, raz na 2 miesiące. Na kwartał. Tak, to nie, zdecydowanie nie. Ale to jest właśnie jedna z takich rzeczy. Co jeszcze można porozmawiać w takich sytuacjach? Testy osobowości to jest taka rzecz, którą można wtedy też wdrożyć, uruchomić, prawda? No bo to ułatwia po prostu świadomość tego, zwłaszcza jeżeli to są spotkania z osobami, z którymi się nie spotykacie i tej relacji za bardzo nie macie, to zdecydowanie to ułatwia to, z kim rozmawiacie, jak swoją komunikację dostosować, by z jednej strony nie zalać tej osoby, jeżeli to jest właśnie taka relacja, że ty gadasz, bo ty jesteś ekstrawertyk, a gadasz właśnie z lordem, który się nie odezwie wcale i dla niego to Excel wystarczy, albo w drugą stronę, więc to się zdecydowanie przydaje i to pozwala też ułożyć trzecią rzecz, którą ja bym tutaj powiedział, czyli właśnie ramy.
jakie ramy, w jakich się poruszamy w ramach tego spotkania, co też dobrze sobie ustalić na początku przy tym pierwszym spotkaniu, czyli jak głęboko można wejść może w tą stronę, czy o tematach, nie wiem, prywatnych chcesz rozmawiać, czy nie, czy tutaj jesteś w pracy i rozmawiamy tylko o pracy, bo każdy będzie miał tutaj inny próg bólu, powiedzmy, i to zdecydowanie warto zapytać, o czym nie chcesz rozmawiać, jakich tematów nie poruszamy. Tak, zdecydowanie. To jest tak, że niektórzy chętnie Ci opowiedzą o procedurach medycznych, które ostatnio przeszli i co tam słychać u dalszej rodziny, a niektórzy zupełnie postawią mur i ani słowem nawet o neutralnych rzeczach nie będą mówić. I to jest okej. To jest okej, to jest dobre, no chociaż to czasem też utrudnia, jeżeli taka osoba ma jakieś właśnie problemy poza pracą, które wpływają na pracę, no to czasami ciężej po prostu takiej osobie pomóc i nie mówię o rozwiązywaniu prywatnych problemów tej osoby, ale bardziej takiej świadomości, co się dzieje. Ale tak, no oczywiście każdy ma prawo do postawienia tej granicy tam gdzie chcą. Jeszcze przy tym pierwszym spotkaniu 1 na 1, moim zdaniem można zadać takie pytania, które też one pochodzą moim zdaniem z rozmów rekrutacyjnych, ale też pozwalają się poznać, jeżeli się jeszcze nie znamy na takim poziomie, czyli chociażby właśnie co lubisz w swojej pracy, co Cię motywuje, to tak trochę może pochodzić z tych testów, w jaki sposób chcesz, żeby się z Tobą komunikować, bo to też jest tak, że jak komunikujemy się z zespołem, to z każdym trzeba inaczej. Jednemu wyślesz maila, drugiemu na komunikatorze, trzeciemu trzeba zadzwonić, więc to też buduje taką mapę tych sposobów. Jeżeli jesteś nowym szefem w zespole, to też warto zapytać, na przykład co mój poprzednik robił dobrze, co robił źle, jakie miałeś czy miałaś umowy z nim, jakie miałaś ustalenia, żeby no nie wchodzić tak z butami i reorganizować wszystkiego, tylko też, żeby się dostosować do tego. Kwestia oczywiście rozwoju, czyli w jakim kierunku chcielibyście się rozwijać, w jaki sposób możesz wesprzeć tę osobę. Niektórzy lubią mieć kursy online, ktoś inny wolałby pracować z mentorem, ktoś inny lubi, jeżeli ma jakąś bliską relację, na przykład z kolegą z zespołu, który jest bardziej doświadczony, więc to też jest takie rzeczy, których warto się dowiedzieć na tej pierwszej rozmowie. Mało tego, tu jeszcze jest bardzo ważne pytanie, o którym można dość łatwo zapomnieć, bo każdy ma swoją rolę, każdy ma swoje stanowisko, a to jednak jest z mojej perspektywy, no i zresztą z tego powstał Nerd Management tak naprawdę, czyli pytanie powinno paść na takim spotkaniu i ono powinno padać regularnie, co moim zdaniem tak co pół roku, co roku, na zasadzie w jaką stronę ty chcesz się rozwijać. Czy ty chcesz zostać super specjalistą, ekspertem w swojej dziedzinie, czy może zaczynają cię kręcić tematy liderskie, menadżerskie, może gdzieś tam twoja uwaga i to oczekiwanie, co ty chcesz w życiu robić, zaczyna kierować gdzieś indziej, no to ty musisz o tym wiedzieć, żeby właśnie nie zrobić w przyszłości, kiedy na przykład, nie wiem, ty będziesz zmieniać pracę, będziesz awansować i będziesz potrzebować swojego następcy, żeby jakby wyznaczyć osobę, no, dla której to będzie największa kara, bo ostatnią rzeczą, którą ona chce robić, no to jest zostanie właśnie liderem zespołu. To właśnie też się sprowadza do tego, żeby spotkanie 1 na 1 to jest ten moment, żeby tych ludzi jak najlepiej poznać i żeby wiedzieć, jakie są ich aspiracje, jakie są ich oczekiwania. Oczywiście spotkanie 1 na 1 to też jest moment na informację zwrotną w obie strony. Przypominamy, że informacja zwrotna to nie jest tylko mówienie o tym, co się nie udało, ale również o tym, co się udało i trzeba o tym pamiętać. Warto sobie zapisywać takie rzeczy. Ty masz fajną rzecz, którą prowadzisz u siebie w zespole, czyli Success Book, prawda? Tak, no trochę od tego odeszliśmy, ale będziemy do tego wracać, bo to się zdecydowanie przydaje, czyli to jest Excel, tabelka, zeszyt, obojętnie, to nie ma znaczenia, ale ma za zadanie takie, żeby zbierać właśnie sukcesy, to co fajnego ktoś zrobił i to zapisuje dana osoba lub zapisuje po prostu ja do niej. Jeżeli na przykład widzę, bo dla kogoś to jest w ogóle bardzo fajna rzecz, o tym możemy kiedyś shorta nagrać, bo to jest fajny temat, jak taki Success Book działa, ale chodzi o to, że ty możesz widzieć, że ktoś robi super robotę, a z perspektywy tej osoby to będzie, nie, no to normalne, to jest okej, nie? Więc zapisujemy tam rzeczy, które właśnie się udały, były fajne, były dobre, zapisujemy tam wtopy, porażki i tak dalej, ale razem z wyciągniętymi lekcjami. Czyli to jest takie postmortem na zasadzie, dobra, no to tu zawaliłeś, no i czego się nauczyłeś z tego, czego się nauczyłaś. Tak, to jest ważne, żeby właśnie mieć taki rejestr, jakieś miejsce, żeby potem było łatwiej rozmawiając o bonusach, podwyżkach, czy uzasadniając, czemu ta osoba powinna dostać właśnie podwyżkę na przykład solidną, to się bardzo przydaje i warto to mieć. Czasem musimy udzielić informacji zwrotnej po prostu, bo się coś wydarzyło i trzeba powiedzieć, że no, zrobiłeś coś,
nie tak jak trzeba. Chyba nie mieliśmy jeszcze odcinka o informacji zwrotnej, nie. warto by nagrać. No, dajcie znać w komentarzach, czy chcecie taki odcinek. To jest coś, do czego przede wszystkim trzeba się przygotować, solidnie przygotować, zrobić sobie notatki, przemyśleć prawie, że każde słowo. Taka informacja zwrotna to jest coś, co trzeba dobrze zrobić, dobrze to dostarczyć. Tak, a ja bym tutaj dodał właśnie jedną rzecz, tak zamykając sobie ten temat tej części feedbackowej na tym spotkaniu 1 na 1, czyli uzyskania feedbacku na temat swojej pracy i jakiś czas temu dostałem właśnie od swojego przełożonego technicznego bardzo fajne pytanie, które możecie sobie zapisać, zapamiętać i zastosować w momencie, kiedy to wy będziecie chcieli uzyskać feedback od swoich ludzi. I to pytanie brzmi, gdybyś był mną, to co byś zrobił inaczej w danej sytuacji? I to jest super, bo wtedy dowiesz się dokładnie wszystkiego, co ktoś widzi, czy to, co robisz, zespół traktuje, że jest ok, dana osoba traktuje, że nie, no, w tej sytuacji, w tym kontekście, z taką wiedzą, zasobami, możliwościami i tak dalej, no to było faktycznie najlepsza możliwa decyzja, albo ci punktuje, nie, no słuchaj, tu można było zrobić to, można było zrobić to, można było pomyśleć o tym i możesz się naprawdę dużo fajnych rzeczy dowiedzieć o sobie, no bo jak zapytasz, no dobra, no to co robię dobrze, co robię źle, no to będzie takie miałkie strasznie. A to jest bardzo konkretne pytanie, które właściwie wyciągnie informacje, które mogą ci się realnie przydać. No i forma też jest taka, że w taki sposób bardziej zawoalowany pyta o to, co powinienem zmienić. W związku z tym też istnieje szansa, że ta osoba, z którą rozmawiasz, będzie bardziej otwarta na to, żeby ci udzielić tej informacji zwrotnej. Podsumowując, jeżeli jeszcze się nie spotykacie ze swoimi ludźmi na spotkaniach 1 na 1, no to jest najwyższy czas. Proponujemy, żebyście wrzucili każdemu w kalendarz takie pierwsze spotkanie, na którym wdrożycie tę ideę, a potem, żebyście raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, zależnie od tego, jakie będziecie mieli potrzebę i jak sobie te relacje ułożycie, warto się spotykać. Na dobry start proponujemy, żebyście zapisali się na nasz newsletter. Jeżeli się zapiszecie, to dostaniecie listę pytań takich proponowanych w różnych tematykach, czyli właśnie takie pytania bardziej projektowe, rozwojowe, związane z pracą zdalną. Różne pytania, które mogą Wam pomóc, kiedy nie będziecie mieli pomysłu na to, o czym porozmawiać. Tak, i zwłaszcza, że na to, żeby zacząć, czy nawet jeżeli właśnie idzie wszystko ok, no to dobrze znaleźć sobie jakąś inspirację, przejrzyjcie to, używajcie, korzystajcie, no bo to naprawdę pomaga budować tą relację, a dzięki temu, kiedy Wy będziecie lepiej znać swoich ludzi, lepiej będziecie mogli spełniać ich oczekiwania i sprawiać, że będzie im się pracowało zdecydowanie lepiej, a o to przecież chodzi. Powodzenia! Dokładnie. Trzymajcie się, cześć! Cześć!